Dzień dobry. Nazywam się Jakub Kaczmarski, jestem development managerem w Allegro.pl w Warszawie. I to, o czym chciałem wam powiedzieć, to jest jak powstawało od strony IT to biuro, które mamy w Q22. My pracujemy w Agile'u, a tak naprawdę w Scrumie. To chodzi o to, że zespoły praktycznie funkcjonują jako zespoły, nie jako jednostki. I my potrzebowaliśmy zrobić taką przestrzeń, która im to umożliwi. W Scrumie jakby cała kultura powoduje, że zespół jest skierowany do środka i ci ludzie są bardzo życi, chcą ze sobą pracować, chcą mieć przestrzeń dla siebie, trochę chcą być zamknięci i to powoduje, że posadzenie ich na typowym open space'ie praktycznie likwiduje tę kulturę. Prawdę mówiąc, ja, że jestem brany w marynarkę, to też jest błąd, bo jak mówię o Agile'u, to jest trochę niepasujące do siebie, ale ponieważ taka jest konwencja spotkania, więc tak się ubrałem, ale u nas w biurze tak się nie chodzi. Zespoły scrumowe mają to do siebie, że ich liczność się zmienia. Mamy zespół projektowy, robimy projekt, kończymy, część ludzi przenosi się do innego zespołu, więc ciężko będzie zaprojektować przestrzeń, w którym raz będzie 5 osób siedzieć w jednym miejscu, raz 10, raz 12. Jedyne co wiemy to, że w Scrumie te zespoły mają pomiędzy 5, 10, 12 osób. Więc założyliśmy podczas tych różnych spotkań z Workplace'em, z działem administracji, HR-u, że zrobimy takie przestrzenie, które pozwolą nam w przyszłości zmaksymalizować tą powierzchnię. I pewnie z daleka tego i tak za bardzo nie widać, ale chodziło nam o to, że te pokoje są zaplanowane tak, że większość z nich pomieści docelowo 12 osób. Tak, to będzie trochę utrata przestrzeni, jeśli w tej chwili w tej przestrzeni siedzi 6 czy 7 osób, ale to nam pozwoli dosyć elastycznie rozbudować na przyszłość. Zawsze w jakimś pokoju jest miejsce dla kogoś, kto przyjedzie do zespołu deweloperskiego w odwiedziny, ma jakąś sprawę projektową. Więc chcieliśmy zrobić, żeby te pokoje były w miarę do siebie podobne i powtarzalne w swojej strukturze, a jednocześnie, żeby to, co jest w ich środku, pozwalało zespołowi na jakby spersonalizowanie tego środowiska pracy. My nie mamy w tej chwili drzwi w tych pomieszczeniach, natomiast ta przestrzeń jest częściowo zamknięta, czyli mamy szklane ściany, natomiast nie ma tam drzwi. I to był taki kompromis, z którego, odnosząc się do szczerości, o której mówił Bogusław, na początku mi się to nie podobało, ale w końcu uważam, że to wyszło całkiem przyzwoicie. Bo tak, nie chcieliśmy, żeby zespoły były bardzo zamknięte, żeby tam się chowały za ścianą i robiły nie wiadomo co. A z drugiej strony wiemy, że IT potrzebuje spokoju, ciszy, żeby sobie nie przeszkadzać wzajemnie. Są zespoły, które lubią posłuchać muzyki, są zespoły, które mają głośne spotkania, kłócą się, są telekonferencje z innymi miastami, więc to bywa problematyczne. I na początku było to odebrane przez niektóre zespoły, powiedzmy, neutralnie i małe tarcia na początku były, ale w większości w tej chwili nie ma problemu. Zespoły nauczyły się tego, że trochę trzeba się wyciszyć w niektórych momentach, a jak ma się spotkanie, które faktycznie wiadomo, że będzie głośne, to się idzie do salki konferencyjnej. Taka prywatna część zespołu, do której tak naprawdę nikt inny, czy teoretycznie ten dostęp jest, ale nikt jakby tego nie robi, bo musiałby przejść przez przestrzeń tego zespołu. Więc zespół może tam sobie na chwilkę zrobić jakieś, nie wiem, lider może zrobić z deweloperem face to face'a, można zrobić jakieś krótkie telko, zdjęcie może być słabo, ale zespoły mają powtarzalne ceremonie spotkania. W Scrumie jest coś jak daily, czyli albo stand-up, czyli 10-15 minut rano, kiedy zespół powtarza sobie, co ma do zrobienia w dzisiejszym dniu, jakie ma problemy i tak dalej. To zależy od implementacji, jak zespół to robi. I gdybyśmy mieli to zapchane wszystko biurkami, to ten zespół byłoby ciężko im stanąć. W każdym pomieszczeniu zespołu deweloperskiego jest jakiś zestaw do telekonferencji. Tam faktycznie odbywają się jakieś takie projektowania, grumowania, analizowania tego, co będzie robione w projekcie. Że to nie jest tak, że my robimy to biuro po to, żeby przyciągnąć ludzi do pracy, bo to by była fikcja. To ma być jakaś wisienka na torcie. Kończymy proces rekrutacyjny, jesteśmy po trzecim spotkaniu z kandydatem na dewelopera. To proponujemy mu oprowadzkę po biurze i w 99% strasznie widać, że są ludzie zadowoleni z tego, co tam zobaczyli i że to jest po prostu fajne. Na piętrze, tutaj właśnie jest wejście do kolejnego zespołu IT. W tych szafkach to są lokery, w których ludzie mogą trzymać jakieś swoje rzeczy. Zrezygnowaliśmy z szafek. Też były na początku z tym tarcia. Okazało się, że to nie jest wielkim problemem. Nasze poprzednie biuro było słabe, nazwijmy to delikatnie. Czasami może być taka sytuacja, w której ktoś naprawdę będzie w biurze i
i warto, żeby po prostu się zdrzemnął i odpoczął. Ten pokój jest wykorzystywany, jest wyciszony i jest bardzo fajny. Często ludzie idą na to 13 piętro, które jest faktycznie bardzo fajnie oświetlone. To jest tak słonecznie, jak na tym zdjęciu widać. I tam ludzie sobie siadają na tych leżakach, na stolikach i czasem, jeżeli mają potrzebę jakiejś indywidualnej pracy, to mają taką możliwość. I takich przestrzeni jest bardzo dużo, ponieważ też zakładaliśmy, że to nie musi być docelowo wcale piętro IT. No, jesteśmy dużą firmą i musimy sobie zdawać sprawę, że może być tak, że będzie nas za rok 2 razy więcej, a może to IT nie będzie wcale potrzebne. A więc żeby ta przestrzeń była w miarę uniwersalna. W ciągu dnia, bardzo popularny jest drążek do podciągania, który w ogóle uważam, że jest bardzo przydatny, bo deweloperzy mają mega problemy z rękami. No i mamy teraz taką sytuację, w której musieliśmy jeden z tych networków zlikwidować. No i znowu, to elastyczne podejście do tego, że on filozoficznie, poza rozmiarami wygląda tak samo, pozwala nam naprawdę w łatwy sposób przerobić to teraz na miejsce pracy dla zespołu deweloperskiego. I w drugą stronę, jeżeli się okazało, że ten zespół już przestanie istnieć lub pójdzie do innego miejsca, to będziemy mogli łatwo zmienić go na taką przestrzeń biurową, taką przestrzeń networkową dostępną dla wszystkich. To dziękuję bardzo.